Cześć wszystkim, mam na imię Piotr. Chciałbym opowiedzieć moją historię z pogranicza śmierci. Jako nastolatek nie zdawałem sobie sprawy, że istnieje coś więcej niż tylko świat fizyczny. Nie rozumiałem wtedy, że może istnieć rzeczywistość wolna od bólu, zmartwień i cierpienia. Żyłem w takiej ograniczonej świadomości. Moja droga przebudzenia trwała wiele lat. Przez długi czas odsunąłem się od Boga. Ignorowałem znaki, które do mnie przychodziły. Wszystko zaczęło się zmieniać dopiero wtedy, kiedy znowu zacząłem się modlić. Kiedy zacząłem rozmawiać z Bogiem, swoim przewodnikiem duchowym. To sprawiło, że poczułem, jakbym naprawdę wrócił do życia. Pojawiło się we mnie głębokie szczęście. Ale to już inna historia. Z czasem zrozumiałem też coś jeszcze, że przez moją ignorancję, egoizm i pychę mogłem przyciągnąć do siebie coś negatywnego. Dlatego warto żyć w dobroci i miłości. Warto modlić się nawet za tych, którzy nas skrzywdzili. Nie nosić sobie żalu i nie być dla siebie zbyt surowym. No i wracając do mojej historii, około 24 lata temu przeżyłem śmierć kliniczną. Miałem bardzo silną anemię. Hemoglobina spadła do 6. Położyłem się spać, a świadomość już odzyskałem po drugiej stronie. Spotkałem tam mojego zmarłego brata. To on mnie oprowadzał i tłumaczył mi, co się dzieje. Na początku znalazłem się w miejscu, które wyglądało jak jedna z ulic, które znałem z życia. Byłem tam z moim przyjacielem. Nagle podjechał samochód, a w środku siedział mój brat. Tylko ja wsiadłem, a mój przyjaciel próbował gonić ten samochód. To wyglądało tak, jakby mój przyjaciel nie miał pozwolenia, żeby z nami jechać. I odjechaliśmy. Po chwili byliśmy w miejscu, które przypominało płytę lotniska. Stały tam ławki, a na nich siedzieli ludzie ubrani na czarno i biało, jakby byli świeżo po pogrzebie. Wyglądali na smutnych i zagubionych. Jakby nie do końca rozumieli, co się z nimi dzieje. Choć osobiście czułem, że czeka coś ich dobrego. Po jakimś czasie przyjechał kolejny samochód, był koloru białego. Znowu był w nim mój brat. Jego znajomi, przyjaciele, którzy już wcześniej zmarli, wyglądali na wesołych i szczęśliwych, żartowali między sobą. Po wszystkim zabrał mnie do miejsca, które nazwał szkołą. I wtedy przypomniała mi się sytuacja z dzieciństwa. Po śmierci mojego brata, miałem wtedy 9 lat, przyśnił się mojej mamie, powiedział, że musi znowu chodzić do szkoły. Wtedy tego nie rozumiałem, ale po latach zaczęło to mieć sens. Dopiero później, kiedy zetknąłem się z naukami takich osób jak Chico Xavier, zrozumiałem to jeszcze głębiej. On opisywał coś takiego jak szkoła dusz. Miejsce, w którym dusze po śmierci się uczą, rozwijają i analizują swoje życie. Mówił, że dusze się uczą, że są przewodnicy, którzy pomagają innym i że istnieją różne poziomy zależne od rozwoju duszy. Kiedy to poznałem, zrozumiałem, że to, co widziałem, było bardzo podobne. W tej szkole widziałem różne osoby. Starszych ludzi, dzieci. Wyglądało to jak szkolny korytarz. Mój brat mówił: tu są starsi, którzy zmarli ze starości. Tu dzieci, które zginęły w wypadkach, na przykład przez utopienie. Pamiętam, jak jedno dziecko miało mokre włosy, jakby dopiero co wyszło z wody.
a tu są osoby, które odebrały sobie życie, a tutaj ci, którzy zmarli przez choroby. Te dusze miały w sobie smutek, żal, tęsknotę, ale czułem, że to tylko etap i że czeka na nich coś lepszego. Później trafiliśmy w inne miejsce. Wyglądało jak raj. W oddali widać było drzewa otaczające futurystyczne miasto, a ja stałem w małym parku. Nagle poczułem, jak ktoś rzuca w moje plecy czymś, co wydawało mi się patykiem. Po chwili przede mną pojawiła się dziewczyna o kręconych, ciemniejszych włosach i kwiatach oplatających jej szyję. Uśmiechała się i witała mnie. Była bardzo piękna i czułem, że ma w sobie czystą, bezwarunkową miłość i inteligencję, której wcześniej nie znałem. Powiedziała, że jeśli pojawia się ktoś tu nowy, zawsze jest w taki sposób zaczepiany, nawiązując do tej postaci, która rzuciła we mnie przedmiotem. To było coś niesamowitego. Czułem lekkość, brak bólu, czystość w głowie i ogromne szczęście. Poczułem, że to jest mój prawdziwy dom i chciałem tam zostać. Ale mój brat powiedział: to jeszcze nie twój czas. Musisz wracać i opiekować się rodzicami. I wtedy pchnął mnie, ale tak delikatnie, jak wcześniej wspominał, to jeszcze nie pora. Zacząłem wracać. Zobaczyłem swoje ciało leżące w łóżku. Za ścianą byli moi rodzice. Siedzieli i rozmawiali. I nagle wróciłem, obudziłem się. Często wracam do tego doświadczenia i jestem za nie wdzięczny. To przypomina mi, skąd jesteśmy i co jest ważne w życiu. Około 6 lat temu mój brat przyśnił mi się po raz ostatni. Powiedział, że będzie się inkarnował, że odrodzi się w nowej rodzinie. Dla mnie to był dowód, że jest coś takiego jak wędrówka dusz. Dzięki historiom innych ludzi, książkom Chico Xavier, Allan Kardec i własnym doświadczeniom, między innymi przez OB, cały czas się rozwijam i staram się być lepszym człowiekiem. I tego życzę każdemu z Was. Pozdrawiam.